Luke Skywalker zaczynał jako prosty farmer z Tatooine, a skończył jako bohater galaktycznej rebelii. Jaki z tego morał? Nigdy nie wiadomo, dokąd zaprowadzi cię życie, zwłaszcza jeśli twoim ojcem jest najbardziej przerażający człowiek w galaktyce, mający dziwną obsesję na punkcie noszenia respiratorów, czarnych peleryn i emaliowanych nocników na głowie. Cześć, jestem Łukasz z Nocnych Paints i dziś pokażę wam, jak w prosty sposób pomalować Luke'a Skywalkera z gry Star Wars Legion. No dobra, to zaczynamy. Malowanie figurki Luke'a Skywalkera zaczynamy od położenia czarnego podkładu oraz białego Zenithal Highlightu. Jak widzicie, ja te etapy już mam przygotowane. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wykonać Zenithal Highlight, to zapraszam do mojego wideo, którego link znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz przejdziemy do malowania kolorów bazowych na figurce. Zaczniemy sobie od elementów czarnych, a mianowicie koszuli, paska oraz broni. Do tego etapu wykorzystamy farbę Green Black z serii Speed Paint od Army Paintera. Malując farbami speed paintowymi staramy się uważać, żeby nie wjeżdżać na elementy, które będziemy malować innymi kolorami w późniejszych etapach. Z tego względu, że farby te są wysoce nasycone pigmentem i właśnie wtedy wyjechałem, bo w późniejszym etapie niepotrzebnie nam to utrudni i wydłuży proces malowania, kiedy będziemy starali się zamalować te nasze drobne pomyłki. Może jest to figurka bohatera, co może być dla niektórych początkujących malarzy nieco onieśmielające, żeby jej niepotrzebnie nie zepsuć, by nie malować ponownie. To tak naprawdę Luke Skywalker tutaj jest bardzo prostą figurką do pomalowania i wystarczy dosłownie kilka kolorów, żeby pomalować go w sposób zadowalający, tak żeby cieszył oko i żeby się dobrze prezentował na stole podczas rozgrywek. My właśnie sobie wykonamy to w taki sposób. No i w porządku, czarne elementy mamy już pomalowane. To teraz możemy przejść do pomalowania spodni i bazę położymy za pomocą koloru Satchel Brown z serii Speed Paint od Army Paintera. Baza wykonana tym kolorem powinna dać nam dość głęboki, ciepły odcień brązu. Jak widzicie, to, że tu mi się troszeczkę wyjechało wcześniej, zupełnie się tym nie przejmuję, bo te kolory się tutaj dość dobrze pokryją akurat z tego względu, że oba są dość ciemne, więc nie ma tutaj akurat wielkiej tragedii. Jak widzicie, czasem nawet doświadczonym malarzom zdarzają się jakieś drobne wpadki. Grunt to po prostu się tym nie przejmować i mieć świadomość tego, że to są farby, a farby mają to do siebie, że zawsze można je zamalować i jakieś tego typu szczęśliwe wypadki można w bardzo prosty sposób naprawić. Po prostu trzeba troszeczkę więcej czasu może w to włożyć, ale nie ma takiej rzeczy, której nie dałoby się naprawić w tym malarskim hobby. Jak widzicie, pasek i kaburę broni też pomalowałem wcześniejszym kolorem Green Black, kiedy już mamy położoną brązową bazę. Dzięki temu łatwiej nam wykonać ten proces. Następnym etapem będzie pomalowanie kurtki oraz włosów. I do tego etapu użyjemy sobie koloru Desert Yellow od Vallejo Game Color. Pamiętajcie, żeby tą farbę rozcieńczyć drobną ilością wody na palecie. Dzięki temu łatwiej i szybciej będzie nam się rozprowadzała na modelu. Ten sam kolor kładziemy na włosy. Kiedy kolor Desert Yellow nam schnie, my sobie w tym czasie pomalujemy elementy srebrne i to będzie rączka miecza świetlnego oraz
I ta tutaj zakopana tysza silnika z X-Winga. Do tego etapu użyjemy sobie farby Gunmetal z serii Warpaints Fanatic od Army Paintera. Po wyciśnięciu farby na paletę również delikatnie rozcieńczamy ją niewielką ilością wody. Dzięki temu będziemy mieć lepszą kontrolę nad rozprowadzeniem farby na danym elemencie. Ona będzie łatwiej schodzić z pędzla i tak naprawdę będziemy mogli używać cieńszych warstw, żeby uzyskać równe pokrycie malowanych elementów. Tym samym kolorem malujemy również sprzączkę paska luka. Kiedy srebrne elementy nam schną, my przejdziemy sobie do malowania skóry twarzy oraz dłoni. Do tego wykorzystamy kolor Flash Wash od Tooting Coats. Pomimo tego, że to jest wash, to jest on dość intensywny, dlatego dodajemy do niego dosłownie kropelkę wody, tak żeby go troszeczkę rozcieńczyć i osłabić jak gdyby krycie. W kolejnym etapie na wszystkie ciemne elementy, to jest na koszulę, buty, paski oraz elementy metalowe, czyli ten kawałek kosmicznego śmiecia znajdującego się na podstawce, rączkę miecza oraz broń, położymy sobie czarny wash i do tego użyjemy sobie farby Oblivion Black Wash z firmy Tooting Coats. Dzięki temu zabiegowi wyrównamy sobie wszystkie przejścia tonalne, które uzyskaliśmy na wcześniejszym etapie kładzenia ciemnych kolorów bazowych oraz dodamy washa do elementów metalowych. Uda nam się dzięki temu wypuklić wszystkie trójwymiarowość tych elementów i złapiemy światło cienia, dzięki czemu te elementy nie będą wizualnie płaskie. Przy nakładaniu washa w pobliżu ostrza miecza świetlnego staramy się robić to bez pośpiechu i dokładnie, tak żeby niepotrzebnie nie wyjechać sobie waszem na miecz, na białe ostrze w tym momencie jeszcze. Później będzie nam łatwiej je pomalować. W miejscach, w których chcemy, żeby naturalne zagłębienia i nierówności były bardziej eksponowane, na tym elemencie podstawki na przykład, dodajemy po prostu trochę więcej washa za pomocą pędzelka. Po prostu nabieramy go na pędzel albo trochę więcej, albo robimy to poprzez nałożenie kilku warstw, póki wash jest jeszcze mokry i nie wysechł na elemencie figurki. Dobra, myślę, że ten element mamy już ze sobą, to teraz przejdziemy do kolejnego. W kolejnym etapie położymy sobie wash na kurtkę i włosy i użyjemy do tego washa Archaic Sepia Wash od firmy Tooting Coats. Dzięki temu zabiegowi uwypuklimy jeszcze bardziej wszystkie elementy trójwymiarowe na modelu, żeby wydobyć dodatkowy kontrast i żeby łatwiej było nam stosować rozjaśnienie w późniejszym etapie, kiedy będziemy stosować layering i edge highlight. Elementy figurki są dość duże, dlatego jak widzicie, idzie nam to dość szybko i sprawnie. Tak naprawdę w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie je pokryć. Jeżeli w jakichś miejscach uznacie, że zbiera wam się tego washa za dużo i robią wam się nieestetyczne kałuże, to po prostu ściągnijcie nadmiar pędzelkiem, kiedy wash jeszcze nie wysechł do końca. Kiedy kurtka i włosy schną, pomalujemy sobie ostrzem miecza świetlnego. Do położenia pierwszej warstwy użyjemy sobie koloru Magic Blue z serii Speed Paint od Army Paintera.
Prostymi pociągnięciami od początku miecza świetlnego do końca ostrza staramy się jedną linią z każdej strony pomalować ostrze. Dzięki temu ten kolor po wyschnięciu będzie równomierny i będzie nam łatwiej wykonać jego rozjaśnienie. Ok, to był chyba najszybszy etap z malowania całej figurki. Dobra, dzisiaj jesteśmy tacy szybcy, że jeszcze pozostałe elementy nie zdążyły nam wyschnąć. Korzystając z okazji, że te elementy sobie schną, my rozjaśnimy sobie teraz spodnie i do tego użyjemy tego samego koloru, który kładliśmy jako bazowy, czyli Satchel Brown, ale dodatkowo zmieszamy go sobie z... nie tym kolorem, kurde, jest mi biały, ale dodatkowo zmieszamy go sobie z kolorem Cold White z firmy Vallejo, seria Model Color. Do nałożenia pierwszej warstwy rozjaśnienia mieszamy oba kolory w proporcjach 3 części Satchel Brown do 1 części białego. Na tym etapie skupiamy się przede wszystkim na wyrównaniu faktury koloru bazowego i skupiamy się tutaj też na elementach, które są najbardziej wystawione na działanie światła słonecznego, czyli na wszystkich zagięciach materiału oraz na większych powierzchniach płaskich, które mogą być wystawione na działanie promieni słonecznych, jeżeli padały bezpośrednio z góry. Naturalne cienie, które nam się uwydatniły, staramy się zostawić w spokoju, bo dodają one nam głębi na figurce i wzmacniają efekt jej trójwymiarowości. Ok, pierwszy etap rozjaśnienia mamy już za sobą. W kolejnym używamy dokładnie tych samych kolorów, ale w proporcji 2 części Satchel Brown i 1 część Cold White. Przy czym pokrywamy teraz elementy skrajnie wystawione na działanie światła słonecznego, ale staramy się robić to za pomocą cieniutkich linii, czyli edge highlightu, tak żeby wydobyć najważniejsze krawędzie na modelu, które mogą być rozświetlone promieniami słonecznymi. Jeżeli nie jesteście pewni, który element warto rozświetlić na tym etapie i w ogóle na każdym wcześniejszym etapie layeringu i edge highlightu, to spróbujcie sobie położyć model bezpośrednio pod światłem lampy, mniej więcej pod kątem 45 stopni dopadającego światła, tak jak ja to robię teraz w tej chwili. Światło pada mi tutaj bezpośrednio z góry na figurkę i zobaczcie, które elementy tego trójwymiarowego modelu naturalnie chwytają refleksy świetlne z żarówki i dzięki temu łatwiej będzie Wam ocenić, które elementy powinny zostać rozświetlone. Ostateczny edge highlight spodni wykonujemy również przy pomocy koloru Satchel Brown oraz Cold White i wymieszanych w proporcji 1:1 tym razem. I tak naprawdę skupiamy się tylko na chwyceniu najważniejszych krawędzi, na których światło pada z góry. Przy czym nie malujemy już teraz wszystkich, tak jak poprzednio, jedynie mniej więcej jakieś 30% tych elementów poprzednio rozjaśnionych, tak żeby wydobyć naturalny kontrast. Dzięki temu figurka będzie też lepiej czytelna z większej odległości na stole. Ok, teraz skupimy się na rozjaśnieniu elementów ciemnych, to jest koszuli, butów oraz paska. I do pierwszego etapu edge highlightu użyjemy sobie koloru Intermediate Blue z serii Model Color od Vallejo. Przed nałożeniem farby na figurkę oczywiście dodajcie do niej odrobinę wody, dzięki temu łatwiej będzie się rozprowadzać na modelu. I też chwytamy tylko te skrajne krawędzie, które są najbardziej, czy tam fałdy materiału, które są najbardziej wysunięte, które chwytają najwięcej promieni słonecznych.
kolejnym etapie Edge Highlightu czarnych elementów skupimy się na rozjaśnieniu ostatecznym i do tego użyjemy jaśniejszego koloru. Będzie to kolor Dark Sea Grey od Vallejo z serii Model Color. I tu tak naprawdę chwytamy tylko te elementy, które są najbardziej wysunięte, ale malujemy mniej więcej tak do 30% tylko poprzednich linii, które wykonaliśmy w Edge Highlightie i skupiamy się tylko na rozjaśnieniu tylko elementów najbardziej wysuniętych na działanie światła. Ten etap tak naprawdę bardziej przypomina stawianie rozciągniętych kropek niż typowy Edge Highlight. No i okej, rozjaśnienie butów mamy wykonane oraz ciemnych elementów materiału. Teraz skupimy się na rozjaśnieniu włosów i do tego użyjemy koloru Khaki od Vallejo z serii Game Color. I na tym etapie staramy się chwytać te pasma, które są najbardziej wysunięte i najbardziej wystawione na działanie światła. Czyli nie malujemy całych pasem, tylko tam, gdzie mogłyby się pojawić naturalne refleksy świetlne. Ostateczne rozjaśnienie włosów wykonamy kolorem Elfic Flash od Vallejo z serii Game Color. Do malowania tym kolorem również dodajcie odrobinkę wody na palecie i chwytamy tylko te najjaśniejsze elementy włosów, które chwytają najwięcej refleksów, czyli u góry w bezpośredniej bliskości przedziałka oraz tutaj na samym początku grzywki oraz pojedyncze pasemka mniej więcej tak w połowie długości włosów. Żeby całości nadać równy odcień blondu, ponownie użyjemy washa Archaic Sepia, przy czym zmieszamy go z wodą w proporcji 1:1. Dzięki temu te przejścia tonalne nam się wyrównają. A włosy zyskają odcień naturalnego, żywego blondu. Następnym etapem będzie rozjaśnienie skóry na twarzy i dłoniach. Do tego użyjemy sobie naszego washa Flash Wash i zmieszamy go z kolorem białym w proporcjach 1:1. Staramy się tutaj na tym etapie chwycić na twarzy te jej elementy, które są naturalnie rozjaśnione przez światło. To jest policzki, nos, czoło oraz broda oraz tutaj ta kość policzkowa łącząca się z żuchwą. Na dłoniach podobnie chwytamy te miejsca, które są najbardziej wystawione na światło padające z góry oraz akcentujemy takie fragmenty jak kostki i części palców, które są bardziej trójwymiarowe. Czyli zagięcia palców i ta część dłoni, która łączy się z kostkami. Tak mniej więcej malujemy ją w 3/4, zostawiając naturalny cień przy rękawie. W następnym etapie rozjaśnienia twarzy użyjemy sobie również Flash Wash od Tutin Coat i Cold White od Vallejo Model Color, przy czym tym razem użyjemy proporcji 2 części białego do 1 części Flash Washa i chwytamy tylko te elementy kluczowe, czyli malujemy w pewien sposób takie symboliczne te na twarzy, to jest chwytamy czoło, nos i podbródek oraz kości policzkowe, najbardziej zbliżone do zagłębień oczu. Na dłoniach chwytamy kostki oraz zgięcie palca i górną część kciuka trzymającego pistolet. A tam, gdzie dłoń, która trzyma miecz świetlny, to również górna część dłoni oraz kostki. Rozgrzaną plazmę miecza świetlnego zaznaczymy sobie cieniutką, nieregularną kreseczką położoną kolorem Vallejo Cold White, przy czym u ujścia energii zrobimy troszeczkę większą kropeczkę, a potem malujemy nieregularną, ale staramy się, żeby to była w miarę prosta linia. Nie do samego czubka, czubek jak gdyby pozostawiamy niebieski, ale bardzo blisko, prawie do końca.
Z drugiej strony figurki powtarzamy ten sam proces. Również zaczynamy od drobiny większej, grubszej, nieregularnej kropeczki i przeciągamy ją w formie prostej, nieregularnej linii prawie do samego końca ostrza. Dzięki temu uzyskamy efekt buzującej plazmy. Ok, miecz mamy wykonany. Dobra, to teraz położymy sobie rozjaśnienie na kurtce i do tego etapu wykorzystamy wcześniej położony kolor bazowy Desert Yellow zmieszany z odrobiną białego i użyjemy sobie tutaj proporcji 2 części Desert Yellow do 1 części białego i chwytamy tak naprawdę najważniejsze krawędzie. Edge Highlight wykonamy sobie za pomocą tej samej mieszanki kolorów. To będzie Vallejo Desert Yellow i Vallejo Cold White, tylko że tym razem użyjemy sobie proporcji 1 części Desert Yellow do 3 części białego. I tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na Edge Highlightie i podkreśleniu najbardziej kluczowych detali na figurce. Czyli wszystkich krawędziach, które są nastawione na działanie światła i w największej mierze skupiamy się tutaj tylko i wyłącznie na tych elementach skrajnych, czyli wszystkich krawędziach, różnego rodzaju łączeniach materiału. No, rozświetlenie krótkie mamy gotowe, to teraz możemy sobie przejść do Dry Brusha Blastera oraz tego Power Convertera. Do tego etapu użyjemy sobie koloru Shining Silver od Army Paintera, jest to seria Warpaint Fanatic. Na mały pędzelek do Dry Brusha nabieramy odrobinę Shining Silver i większą część tej farby ściągamy na suchej palecie, czyli na takim kawałku kartonika jak ja, albo na papierowym ręczniku i szybkimi, energicznymi ruchami
z góry na dół staramy się podkreślić i złapać wszystkie najbardziej wystające elementy blastera, przy czym staramy się też nie pomalować w ten sposób skóry na dłoni Luka, bo to jeszcze nie ta pora, żeby miał chyba mechaniczną rękę. W ten sam sposób chwytamy też najbardziej wystające elementy rękojeści miecza świetlnego. W ten sam sposób podkreślamy też wszystkie krawędzie najbardziej wystające oraz górną część tego śmietnika zakopanego do połowy w ziemi. No i gotowe, Luke Skywalker pomalowany. Nie było to jakieś szczególnie trudne wyzwanie, jak sami widzicie, a efekt końcowy jest całkiem fajny i myślę, że na stole będzie się wyróżniać. Wystarczy dodać mu jeszcze wykończenie podstawki według własnego uznania. W jednym z następnych filmów pokażę, jak wykonać taką podstawkę. Jeżeli podobało Wam się to wideo, dowiedzieliście się czegoś ciekawego, czegoś nowego, albo chcielibyście zobaczyć więcej podobnych filmów, na których pokazuję, jak pomalować konkretne figurki, to oczywiście zapraszam do polajkowania tego wideo, zostawienia suba oraz wpisywania w komentarzach waszych spostrzeżeń na temat procesu malarskiego oraz zostawiajcie tam propozycje, jakie figurki chcielibyście, żebym pomalował w następnych odcinkach. No a na ten moment to wszystko. Do następnego, do zobaczenia, cześć!